Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zapowiedziana już wcześniej zupa bardzo szybka, naprawdę bardzo szybka. Nie jest to zupa na żadnym wywarze. Jest to po prostu jest to po prostu zrobienie zupy na prośbę dość dużo osób. Podejrzewam, że też młodych osób, które studiują. O taką pożywną zupę, ale żeby była jak najłatwiejsza i jak najszybsza, żeby to nie były wywary jakieś długo gotowane, kiedy po prostu albo ktoś przyjeżdża chyba z uczelni, przychodzi do domu, do akademika, nie ma dużo też naczyń, nie może zrobić zakupów, czasami jest to malutki sklep, ale tak samo jest to dla kobiet, które przychodzą też zmęczone z pracy i na przykład ja też tak kiedyś miałam, że człowiek padał wiadomo na co i jak najszybciej, żeby coś zjeść, a żeby to też nie była taka typowo ta zupa chińska, chociaż ja nic nie mam do zupek chińskich, bo też czasami lubię sobie zjeść. I teraz już Wam mówię, od czego zaczynamy i co mniej więcej będzie nam potrzebne i co czym możemy zastąpić. Tutaj mam troszkę ziemniaków, no takie 6 średnich ziemniaków, jedną marchewkę startą. Ja mam świeżą, może być to mrożona marchewka. Gdyby nie było marchewki, też wyjdzie. 2-3 ząbki czosnku, ja mam taki. Może być czosnek suszony. Tutaj mam 30 deko boczku. Ja już ten boczek sobie zacznę smażyć. Tak, zapalę. Ja to robię w garku. Zapalę, tak. Ja to będę robić w garku. Wszystko, zupa będzie w jednym garku. Jest to garnek taki, w którym można troszkę podsmażyć, nic się nie stanie. Gdybyście nie mieli boczku. Mogą być to skrawki jakieś z lodówki, co macie. Może być to kiełbasa zwyczajna. Ewentualnie też wyjdzie. Wracacie, czy coś... Takie mięska są różnego rodzaju w słoikach teraz można kupić. Ta zupa też wyjdzie, tylko wiadomo, że mięsko nie będziemy podsmażać, tylko damy po prostu od razu do zupy. Może być też to konserwa. Także wszystko jedno. Na takie mięska, bo to jest akurat moje, jest przepis u mnie na kanale. Dam link w pierwszym komentarzu do tego rodzaju mięska. Ja tutaj mam boczek, puszkę fasoli. Taką fasolę. I teraz tak, fasolę bierzemy od razu na sitko, bo ona jest, widzicie, z takim gęstym czymś. To trzeba przepłukać. Przepłukujemy w zimnej wodzie. Przepłuczę szybko fasolę, tak, niech ona mi odcieka. Do tego będziemy potrzebować trochę pieprzu, do tego będziemy potrzebować majeranek. Troszkę fajnie by było mieć papryki wędzone. Jeżeli nie macie papryki wędzonej, może być zwykła papryka. Można też dać łyżkę koncentratu pomidorowego. Chociaż bez papryki też się obejdzie. I jedna zupa fasolowa, taka z torebki, proszę się nie bać. Chodzi mi tu tylko o to, że tutaj jest bardzo duża mączka fasolowa, która nam po prostu, tu jest ponad 60% mączki fasolowej, która nam zagęści naszą zupę. Nic więcej tutaj takiego nie ma, jest skrobia ziemniaczana, troszkę soli, troszkę suszonych warzyw, nic takiego nie ma, co by nam zaszkodziło. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że podsmażę troszeczkę ten boczek. Naprawdę bardzo szybka i uważam, że fajna, pożywna zupa wyjdzie. Mam, nie daję jeszcze boczku, bo garnek był myty. O. Mówię, może być to kiełbaska, co tam macie, mięsko ze słoika czy konserwa. Podsmażamy. Boczek się podsmaża. My za ten czas do kubka wsypujemy naszą jedną zupę fasolową. O. I dajemy tutaj 100-150 ml wody zimnej. Dajemy tyle wody, żebyśmy mogli naszą zupę po prostu rozmieszać w zimnej wodzie z kranu.
Mieszajmy tak, żeby nie miała grudek. Gdybyśmy mieli takie mięsko albo konserwę, to nie będziemy tego smażyć. Po prostu dajemy tu troszeczkę wody, około 1,5 litra wody i dodajemy nasze mięsko. Nie smażymy wtedy. Także myślę, że młodzi ludzie będą zadowoleni, bo jest naprawdę szybka zupa i pożywna. Do tego bułeczkę, kromkę chleba i można się naprawdę najeść. Po chwili, gdy boczek już mi się fajnie przypiekł, dodaję marchewkę i nasz czosnek. Chwilkę, dosłownie 2-3 minutki i ja teraz tutaj też dodam majranek. Nie dodaję majranku, ja bynajmniej, na sam koniec. Dlaczego? Ponieważ nie lubię, jak majranek pływa mi tylko na zupie, na samej górze. Ja lubię, kiedy majranek jest w całej zupie. Jeżeli go damy na sam koniec, oczywiście on jest bardziej aromatyczny i to wszystko, ale on wtedy tworzy taki jakby korzuszek na zupie, czego ja po prostu nie lubię. Więc daję teraz majranek. Tak dość dużo, bo lubię, ale mówię, on się fajnie namoczy, będziemy go czuć w całej zupie. Do tego dodamy łyżeczkę papryki, ewentualnie możemy dodać łyżeczkę przecieru pomidorowego. Ja użyję papryki wędzonej, ale może być to taka zwykła papryka. Łyżeczkę papryki wędzonej. Tak. I chwilkę to przedsmażymy. Przez to, że przedsmażymy, to te zioła będą miały jeszcze bardziej intensywny smak. Sól i pieprz zostawiam na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że zupa fasolowa jest tutaj już posolona i żeby się nie okazało, że będziemy mieli zasłonę. Chwilkę minęło. Wlewamy nasze ziemniaki w wodzie, której stały, pokrojone w malutką kosteczkę. Dolewamy wody tak, żeby ziemniaki pływały w wodzie. Może być zimna, może być woda przygotowana. I co nam zostało? Zostało nam jeszcze pieprz, sól, nasza zupa fasolowa rozpuszczona w wodzie i nasza oczywiście fasolka, którą przelałam wodą. Gotujemy do miękkości ziemniaków, więc będzie to mniej więcej 15 minut, nie więcej. Po 15 minutach nasze ziemniaczki są już bardzo mięciutkie. No i dodajemy naszą fasolę popłukaną. Możemy jedną puszkę, możemy 2 puszki. Wszystko zależy, ile gotujemy zupy. W tym momencie dodajemy pieprz, jeżeli mamy ochotę. My lubimy dużo pieprzu. Tak. Dodajemy naszą zupę fasolową, co żeśmy w proszku wymieszali z zimną wodą. Trzeba zamieszać. I wlewamy i mieszamy. Gotujemy jeszcze 2-3 minutki i będziemy próbować zupę za 2-3 minuty. Czy potrzeba jeszcze soli, pieprzu, co tam jeszcze po prostu lubicie. Ja myślę, że dodam tylko jeszcze pieprzu, ewentualnie soli troszeczkę. I to by było, słuchajcie, na tyle. Po 2-3 minutach
bo musi się zacząć gotować, bo to jest tutaj jest troszkę skrobi ziemniaczanej i było w proszku i mąka z fasoli. Ona musi się przez 2-3 minuty pogotować, zaparzyć się na malutkim ogniu 2-3 minuty. I to by było na tyle. Zupa jest gotowa, bardzo fajna, czy z chlebkiem, czy tak sama, pożywna. Także jak Wam się przepis podobał tak szybkiej zupy i w jednym garku, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!